A to ciasto w całej okazałości. Naprawdę wygląda ładnie, smakuje. Także zapraszam do pieczenia. Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić ciasto. Ciasto marchewkowe. Nie jest to trudne ciasto, więc myślę, że każdemu powinno wyjść. I pierw co nam będzie do niego potrzebne, powiem. Tu mam 250 g mąki pszennej tortowej przesianej. Do tego 180 ml oleju. Ja mam taki zwykły rzepakowy, ale może być też przykładowo winogronowy, jeżeli macie. Do tego mam 5 małych jajek. Do tego mam 300 g, zaraz zetrę marchewkę, już obrana. Po starciu ma być 300 g. Do tego jedno jabłko, takie nieduże, zetrę. Obiorę ze skórki i zetrę. Około 100 g startego jabłka bez skórki. 200 g cukru. Możecie cukier mieszać trzcinowy, jaki tam lubicie. Jeżeli lubicie bardzo słodkie ciasta, można 100 g jeszcze dodać. Mi 200 g jest wystarczająco. 2 łyżeczki proszku do pieczenia plus 1 łyżeczka sody oczyszczonej. I teraz mam tutaj 2 łyżeczki takiej przyprawy korzennej, jak do piernika, plus dodałam pół łyżeczki cynamonu. Tu można mieszać, jeżeli nie lubicie cynamonu, nie dodawać, można dać 1 łyżeczkę tylko przyprawy korzennej. Tu jest dowolność, to co po prostu tyle ile lubimy, tyle dajmy. I będzie nam jeszcze potrzebne do przystrojenia ciasta i przełożenia na masę. Będzie nam potrzebne 250 g mascarpone. Ja mam o smaku karmelowym, ale możecie dać też takie zwykłe śmietankowe. Do tego 150 g masła. Masło trzeba wyciągnąć wcześniej, w ogóle wszystkie składniki mają mieć temperaturę pokojową, więc wyciągamy wcześniej i mascarpone, i masło. Do tego będziemy potrzebować jeszcze 100 g cukru. Ja już sobie przygotowałam, to będzie tak właśnie, tak jak mówię, do przystrojenia 3 marchewki i te marchewki ja już będę nastawiać. Zalewam je wodą, tak aby przykryć marchewki. O, bo je już będziemy nastawiać na gotowanie. Gotujemy do miękkości marchewki. Tak. Tutaj do tej marchewki dajemy cukier, tak żeby marchewka nasza była gotowała się w takiej słodkim syropie. Dodam 1, 2, 3, 4 łyżki cukru. Tak. Do tego dodam 2 łyżki kwasku cytrynowego. O, i kilka goździków. I to trzeba wymieszać i gotujemy tylko do miękkości, tak żeby było takie al dente marchewka, żeby nam się ładnie po prostu kroiła później, bo tym będziemy przystrajać na nasze ciasto, więc ja już je nastawiam na gaz, niech się gotuje, bo później musi oczywiście wystygnąć. Tak. Blaszka, ja mam blaszkę 37 na 25 cm. Taka duża, ponieważ ciasto marchewkowe nie urośnie nam zbyt do góry. One będzie raczej płaskim ciastem i gdybyśmy chcieli, żeby ono wyrosło do góry, to będzie nam później je bardzo ciężko przekroić. Więc dajemy dużą blaszkę, ciasto będzie dość płaskie, nie pójdzie w górę, ale przekroimy sobie na pół i złożymy. W ten sposób ciasto marchewkowe się robi. Ono będzie takim ciastem bardzo rzadkim, które będziemy wlewać do foremki.
I teraz co robię? To już powiedziałam, to też. Ścieram marchewkę. Jak zetrę, to się z Wami połączę. Marchewka z jabłkiem starte. Gdyby się okazało, że Wasza marchewka jest bardzo dużo opuszcza soku, to po prostu ten sok odciśnijcie. U mnie tego soku praktycznie marchewka w ogóle nie miała, więc nic nie odciskałam. Jabłko oczywiście obrane bez skórki. O, tutaj jest ładne. I tutaj dodajemy teraz nasze jajka. O. Olej. Cukier. I porządnie wymieszajmy. No, mamy ładnie wymieszane, tak. Ma taką konsystencję. Rzadkie. Do mąki wsypujemy proszek do pieczenia i sodę. Tak. I przyprawę korzenną plus cynamon. I wymieszajmy to. Mąkę mam przysianą. Piekarnik nastawiłam na 160 stopni z termoobiegiem. Jeśli nie macie termoobiegu, nastawcie około 20 stopni więcej, jeżeli chodzi o grzałkę góra-dół. I wsypujemy i mieszamy. Mieszamy tylko do wymieszania składników. Ma taką konsystencję, jest dość rzadkie. O. I wykładam na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Rozłożyć równomiernie. Wsadzamy do nagrzanego, ja będę zaraz wsadzać do nagrzanego piekarnika na 160 stopni z termoobiegiem. Będę piec około 30 minut na środkowym poziomie, ale sprawdzajmy do suchego patyczka. Około 30 minut. Wszystko powiedziałam? Tak, wszystko. Także widzimy się za jakiś czas. 35 minut ciasto było w piekarniku i się piekło. Później wyłączyłam grzanie i 15 minut było przy uchylonych drzwiczkach, po prostu żeby troszkę wystygło. I już wyciągnęłam. Poczekam jeszcze chwilkę, ale mówię Wam, jak ładnie pachnie. Poczekam jeszcze chwilkę, okroję tutaj i oczywiście wyciągnę na kratkę, żeby wystygło, bo żeby nałożyć krem, no to niestety ciasto musi wystygnąć. Ja je po prostu robię dzisiaj, a składać będę jutro. U Was to będzie tylko chwila, także niech one mi fajnie do jutra wystygnie. Tutaj już właśnie ugotowała się marchewka, ja ją wsadzę, ładny kolor ma właśnie przez cytrynę, bardzo ładny, o widać. Także ja wezmę i marchewkę wsadzę w woreczek i do lodówki sobie, a to będzie po prostu tutaj na kratce. Ładnie nam ciasto stygło. Za 10-15 minut je wyciągnę. Także my widzimy się jutro. I widzimy się na drugi dzień. Tutaj jest moje ciasto. Ja je odwróciłam do góry nogami. Także tu jest na wierzchu, to jest spód ciasta. I przycięłam już. Mniej więcej staram się na dwie równe części przeciąć. Jedną z tych zaraz pokażę. O, zaraz. Jedną odwracamy z powrotem
teraz tu jest nasz wierzch ciasta. O, zobaczcie, tu co się piekło. Ciasto wygląda w środku tak. O, mięciutkie, fajne. O. I tą skorupkę z jednej połówki ściągamy. Ja po prostu wezmę nóż i delikatnie po prostu będę starać się wyrównać i ściągnąć tą jedną powłokę. To, co ścięłam, pokruszyłam palcami na takie malutkie kawałeczki, też pójdzie do przystrojenia. Tutaj mam 150 gramów masła w temperaturze pokojowej. W temperaturze pokojowej 250 gramów mascarpone. Moje mascarpone jest, tak jak mówiłam, o smaku karmelowym. Teraz już można różne smaki dostać i one jest słodkie, ja próbowałam. Więc nie dam 100 gramów cukru, dam troszkę mniej cukru, pudru oczywiście. Także tutaj do masła dam może ze 2-3 łyżeczki cukru, więcej nie będę dawać, ale to możecie dać według uznania, jak słodkie po prostu lubicie. Masło będziemy ubijać, najlepiej do białości, po prostu jak najbardziej napowietrzmy masło, a później powoli po jednej łyżeczce będziemy dodawać mascarpone. No, masa już jest wymieszana. I będziemy wykładać na naszą jedną połowę ciasta, na tą, na której żeśmy odkrajali nasz wierzch. Połowę dajmy tu, o, a połowę na wierzch. I smarujemy. Ładnie posmarowałam. Dzięki temu, że żeśmy właśnie odkroili tą taką błyszczącą skórkę, to będzie nam się lepiej masa po prostu trzymać. I drugą stroną, tu jest teraz na górze, o, to jest spód naszego ciasta. On jest ładny, prościutki. I przyciskamy, wyrównujemy, tak. Ja wyrównam sobie ładnie boki. Boki ładnie wyrównane. Może Was troszkę przybliżę. O, będzie chyba lepiej Wam widać nawet. Tak. I masę wykładam na wierzch. Ładnie też wyrównam. A to, jak wystroicie Wasze ciasto, wszystko zależy od Was. U mnie, ponieważ jest to ciasto marchewkowe, to tak jak mówiłam na początku, żeśmy gotowali piękną marchewkę, ładnie kolor trzyma, bo było dość dużo soku z cytryny i będzie to oczywiście marchewka. I kawałeczki ciasta. Także ja zabieram się i ładnie wyrównam masę. Masę ładnie wyrównałam i teraz odłożę na bok i będę kroić marchewkę i w kosteczkę, i w plasterki, jak tylko tam chcecie, żeby po prostu przystroić ciasto. Marchewka pokrojona. Teraz
zrobię sobie linię, żeby wiedzieć, jak posypać marchewką. I posypujemy. Takie drobniutkie marcheweczki. Brzegi ciasta obłożę kawałkami ciasta. I ciasto mamy gotowe. Bardzo ładne, smaczne, bo ja już spróbowałam, jak obkrajałam ciasto, to spróbowałam. I niedrogie, bardzo ładnie wygląda. Jest bardzo wilgotne i mięciutkie. Także jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa!